Może być jej za dużo, za mało lub jest zbyt zanieczyszczona. Właściwie do tych 3 twierdzeń możemy sprowadzić nasze problemy z wodą. Przygotowaliśmy dla Was serię 5 krótkich filmów na temat ekohydrologii, nauki, która stanowi jeden z filarów międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO na temat zarządzania zasobami wodnymi na świecie. Co ciekawe, nauka ta narodziła się w Polsce. Dlatego o pierwszą wypowiedź poprosimy pana profesora Macieja Zalewskiego, dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Moja droga do ekohydrologii to jest bardzo długa i właściwie zaczęła się na studiach, ponieważ raport rzymski to był dokument, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Oznaczał on, że środowisko przyrodnicze musi w jakiś sposób być inaczej zarządzane, że sama ochrona środowiska nie wystarcza. Stąd na przykład zwróciłem uwagę na debatę ekologów nad mechanizmami regulującymi procesy, ponieważ kluczem było zrozumienie procesów. I to z kolei zainspirowało mnie do opracowania takiego modelu, który integruje fundamentalne procesy. A jakie są fundamentalne procesy? Krążenie wody. Jeśli nie ma wody, mamy pustynię. Woda napędza krążenie węgla, krążenie fosforu, azotu i ona determinuje strukturę biologiczną ekosystemów. I dlatego w tym modelu połączyłem z jednej strony procesy hydrologiczne opisane na przykład równaniem Bernoulliego i procesy ekologiczne, kluczowe, które zależne są od temperatury, jeśli jest woda. I ten model był już takim pewnego rodzaju punktem wyjścia do formułowania różnego rodzaju hipotez, które testowałem na różnych typach rzek. A potem stopniowo jeszcze zbiorników zaporowych. I z reguły takie podejście, gdzie mamy curiosity, czyli ciekawość naukowca, poparte poczuciem misji, no bo ten raport rzymski to pewną odpowiedzialność za przyszłość świata generuje, a każdy z nas chce robić rzeczy ważne i potrzebne ludziom. To punkty 2 wyjścia, ale potem następny punkt to jest z kolei inspiracja. Inspiracja jest niezwykle ważna i ona pochodzi z wielu sytuacji, ale generalnie im więcej pracujemy i zdobywamy różnorodne doświadczenia, tym więcej mamy inspiracji do kreatywnego myślenia. No i właśnie tutaj to, że miałem szansę pracować na różnych ekosystemach, z różnymi uczonymi, to było niezwykle ważne. Także pamiętajmy, że dla kogoś, kto zajmuje się szeroko pojętymi environmental science, naukami o środowisku, o zrównoważonym rozwoju, bardzo ważne jest zdobywanie doświadczenia w terenie, realizacja różnych projektów. I oczywiście, ale przełomem następnym to było, po pierwsze był model teoretyczny, potem obserwacje empiryczne, gdzie nagle okazało się, że zmiany poziomu wody w zbiorniku sulejowskim przebudowują kompletnie strukturę biologiczną, ale zmieniają odporność ekosystemu człowieka na presję. To znaczy w latach, kiedy był obniżony poziom wody, niska ilość ryb zooplanktonożernych, w tym momencie dużo zooplanktonu, intensywna biofiltracja i pomimo dużych ładunków fosforu ta biologiczna struktura nie dopuszczała do zakwitu toksycznego. A z kolei sytuacja odwrotna, widać było, że ten zakwit był o rząd wielkości intensywniejszy. Tak? Czyli tutaj widać było, że woda może być czynnikiem regulującym całą strukturę biologiczną systemu, ale przez to regulującym również resilience, czyli zdolność reagowania na presję, ale również to, co nazywamy teraz ecosystem services, czyli pożytki dla człowieka. No i to był kluczowy element, ale takie wyzwanie, które z kolei było przełomowe dla powstania, to były toksyczne zakwity. Kiedy wróciłem ze Stanów, gdzie stwierdzono, że zakwity silnicowe są toksyczne i nawet rakotwórcze, a takie zakwity wtedy występowały w zbiorniku sulejowskim, stwierdziłem, że sama wiedza ekologiczna nie wystarczy. I zrobiłem pierwsze sympozjum, zaprosiłem
hydrologów, specjalistów od osadu, od parowania, bilansów wodnych, ale to była taka faza multidyscyplinarna. Właściwie każdy opowiedział o swoim profilu badawczym, ale to było niepowiązane. Ale w tym czasie minister Błaszczyk bardzo był zadowolony, że nagle ekolog nie narzeka na stan środowiska, tylko nagle próbuje zaprosić innych specjalistów i dyskutować i starać się dzielić się wiedzą. I w tym momencie zasponsorował następne sympozjum, nawet tu jest jego list wprowadzający, gdzie już był model abiotycznej regulacji, czyli wszyscy mieli jak gdyby swoją wiedzę odnośnie tego modelu spróbować skonfigurować. Czyli to już była interdyscyplinarna faza. Tak? I to właściwie to były takie dwa przełomowe spotkania, ale w tym czasie również rektor Seweryński w Lyonie słuchał mojego wykładu i mówi, pan tak do tej pory wydawało mi się, że ekologia to jakieś takie nudziarstwo, ale pan mówi, to są całkiem ciekawe rzeczy. Mamy taką katedrę? No i wtedy zdecydował, że zostanie utworzona katedra ekologii stosowanej. No i oczywiście tam, że tak powiem, te badania były już rozwijane. W tym momencie akurat ta książka w sprawozdaniu, ponieważ wtedy byłem w programie MAP, została wysłana do UNESCO i przypadkiem trafiła do dyrektora Międzynarodowego Programu Hydrologicznego. I on powiedział, właściwie nie spotkałem ekologa, który widział potrzeby dyskusji, rozmowy, dialogu z hydrologami. No może będziemy w tą stronę iść i zaproponował mi transfer do Międzynarodowego Programu Hydrologicznego, w którym jestem do dzisiaj. Tak? Potem było Warszawa, z kolei prezes PAN-u chciał zmiany profilu naukowego Międzynarodowego Centrum Ekologii, no i powiedział, że akurat to, co robię, to się podoba i wtedy przyjąłem również czasopismo i powstało czasopismo, które w tej chwili osiąga taki wysoki impact, a które z kolei jest takim czynnikiem, który w jakiś sposób promuje tą ekohydrologię na świecie, ale również buduje networking, tak? Czyli wymianę informacji, transfer wiedzy. Rzeczywiście zaczerpnęliśmy wiedzę u źródła. Skoro ekohydrologia powstała dzięki międzyrządowemu programowi hydrologicznemu UNESCO, to może warto zapytać o nią przedstawicieli tej organizacji. The beginning of the conference, which we just completed a few minutes ago here in Warsaw, they go back more than 30 years. In UNESCO, there were two programs dealing with the environmental sciences and aquatic ecosystems, if you wish. One was the Man and Biosphere program, and the other one was the International Hydrological program. In the Man and Biosphere program, a specific project started that dealt with ecotones, the adjacent ecosystems, aquatic ecosystems and terrestrial ecosystems. And there was a hiatus in hydrology and in water resources management, how to handle the dynamics of ecosystems properly. So that led to the development of the ecohydrology as a discipline over the past 30 years that has witnessed a magnificent history. UNESCO has established a number of centers dealing with ecohydrology. One of them, the European one, is here in Łódź, and there's one in Asia and also one in Latin America. There are many chairs that are devoted to ecohydrology at various universities. So gradually this discipline became accepted by the hydrological community and by the water resources community, which is very important because finally they recognize the importance of living organisms in water. This is not just a concrete structure, but it is a dynamic system that requires the joint understanding of hydrology and ecology. The understanding of the system, water and biota, is very important, and the science of ecohydrology responds to the solution, finding solution. Demonstration sites apply solutions which are thought in laboratories and which are applied in the real system. And those are very important because there are living laboratories where you monitor all the parameters, so the quantity of water, of plants, of fishes, and other organisms that are living in the system. So
The important thing is to establish demonstration site and then to upgrade them on a larger scale, because you need to consider not a pointy situation, but you need to consider the watershed, so the watershed in a whole. Within UNESCO IHSP 9, we also encourage the establishment new demonstration site, which we will be able to demonstrate the ecohydrology approach directly in the ecosystem. And not only that, we are also encouraging the implementing of ecohydrology approach in specific UNESCO designated sites such as Biosphere Reserve or World Heritage Site and also Global Geopark. Miło słyszeć o tym, że nauka, której korzenie sięgają Polski, stała się tak popularna na świecie i zainicjowała utworzenie sieci międzynarodowych obszarów demonstracyjnych, gdzie naukowcy, samorządowcy, a także lokalne społeczności wspólnie dbają o zasoby wodne. Wróćmy jeszcze na moment do pana profesora Zalewskiego i zapytajmy go, dlaczego znaczenie ekohydrologii będzie wzrastać w najbliższych latach. Znaczenie ekohydrologii w przyszłości będzie rosło z dwóch powodów. Po pierwsze, demografia i konsumpcja, ale mamy nadzieję, że tą konsumpcję zredukujemy, że zobaczymy, że jakość życia to nie jest wcale wielkość konsumpcji, a wręcz odwrotnie, jakość życia to jest środowisko, w którym żyjemy. Ja myślę, że epidemia COVID uzmysłowiła nam, że życie na Marsie to jest horror. Tak? Szczególnie lekarzom, którzy spędzali w kombinezonach po kilka godzin, prawda? A tam właściwie byłoby cały czas i że nie ma alternatywy, że nie możemy zdegradować tej planety, tylko musimy o nią zadbać. A dbanie to jest po pierwsze zmniejszenie presji. To jest pierwszy element strategii, czyli zmniejszenie konsumpcji i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń różnego rodzaju, różnych form, które łączy się również z konsumpcją bezpośrednią. Ale drugi element to musimy zwiększyć potencjał zrównoważonego rozwoju tej planety. I to jest, ponieważ woda jest takim elementem kluczowym, podstawowym, a jednocześnie wymagającym ogromnych nakładów finansowych. W związku z tym w ekohydrologii definiujemy cel. Świadomość celu jest zawsze fundamentem wszelkich działań, optymalizacji działań. I w ekohydrologii ten cel został sformułowany jako taki wielowymiarowy potencjał zlewni, opisany tym, że musimy poprawić nie tylko wodę, jakość, ilość, ale równolegle musimy poprawić bioproduktywność i bioróżnorodność. Bioróżnorodność jest zależna od bioproduktywności, oczywiście od kompleksowości krajobrazu, dlatego że musimy całe spektrum habitatów kreować, siedlisk. Tak? I jak mamy te dwa elementy, to wtedy dopiero możemy korzyści dla społeczeństwa. Tak? Nie tylko żywność, ale również tą możliwość korzystania z natury, która była ograniczona w COVID-zie. I wtedy dopiero zaczynamy, tak jak powietrza brakuje, to dopiero cenimy je, tak? I tak samo ten dostęp do zieleni, do przestrzeni naturalnej jest niezwykle ważny i będzie coraz ważniejszy. I mając te trzy elementy, możemy teraz tworzyć rozwiązania systemowe, specyficzne dla danego obszaru, dla danej zlewni, ale również dla danej kultury, bo kompletnie inne oczekiwania mają mieszkańcy Holandii, jak kompletnie inne mieszkańcy Burundi. Tutaj musimy te adaptacje do zmian klimatu, tak, bo ten drugim czynnikiem to jest klimat, właśnie tworzyć w oparciu o takie podejście z uwzględnieniem kultury i edukacji, włączenia społeczeństwa, bo bez społeczeństwa takich kompleksowych procesów nie jesteśmy w stanie regulować zgodnie z najlepszą ekohydrologiczną wiedzą. Temat ekohydrologii jest naprawdę interesujący. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy Was na naszą stronę internetową, a także do naszej najnowszej publikacji pod tytułem Ekohydrologia. A przede wszystkim zapraszamy Was do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii.